Widzicie, czasami jak oglądacie ucieczkę z miasta na wieś, często osoby przedstawiają to jako niesamowitą sielankę. Jakie to jest wyzwolenie, natura, ptaszki, piękna pogoda i tylko wystawiacie buzię do słońca. Tak, przez godzinę dziennie. Przez godzinę dziennie. Natomiast rzadko kiedy pokazują Wam taką twardą, bym powiedziała, rzeczywistość i mroźną, ponieważ na wsi nie jesteście tylko wiosną czy latem, wtedy kiedy jest pięknie, chociaż zima też jest piękna, natomiast Pracować trzeba. Pracować trzeba. Tak jak właśnie Marcin mówi. Często właśnie osoby, nawet my, jak pracowaliśmy, ja pracowałam w szpitalu, Marcin na budowie, to on dobrze o tym wiedział troszeczkę, o pogodzie, jak wpływa, może nie tyle wpływa, ale jakiego daje powera do pracy, właśnie coś takiego. Nie, to, no dokładnie, no wtedy zima dla budowlańca to tylko tak, w domu. To my Wam tak samo chcemy tutaj pokazać, z czym my się mierzymy. Teraz jest akurat popołudnie, to idziemy do królików dać im marchewkę, z tego względu, że raz temperatura w nocy spadnie i będzie mróz i po prostu pozamarzają im te wszystkie poidełka. Mimo poidełka, jak również te miseczki, które im daliśmy, też to zamarznie. Czy oczywiście będziemy na następny dzień to wszystko, wiecie, wyrzucać zamrożone i dawać, tak, znacie już rytm. Tak, będzie to zamrożone. Tylko, że chciałam zwrócić Wam uwagę, jest taka pogoda, śnieżyca, a Wy musicie wyjść. Musicie wyjść, po prostu macie zwierzęta, jest to Wasz obowiązek, Wasza odpowiedzialność, z której no niestety nie odłożycie tego na później i no co? Trzeba ubrać się i działać. Ale człowiek zdrowszy i bardziej zahartowany i mniej narzekający, prawda? Że my w sumie jak musimy, to musimy, nie narzekamy, no wiadomo, tam powiemy, a gówniana pogoda, ale no jakby tak, to nie jest tak z serca, że człowiek nie jest załamany, typu nie mamy, po prostu trzeba zrobić i do widzenia. Utwardza wieś. Utwardza wieś, ale tak jak Marcin, nie wiem czy Marcina oglądaliście we wcześniejszych odcinkach, Marcin, on woli taką chłodniejszą temperaturę zimy. Ja natomiast jestem letnią kobietą i wiosenną, więc ja lubię słońce i ja bym mogła mieszkać w Tajlandii. Ja zimę znoszę tak średnio. Średnio. Inaczej. Lubię zimę, jak siedzę przy kominku i oglądam piękne widoki, albo się jedzie w góry na narty. To tak, to lubię. A tego nie mamy. I się tym cieszymy. Natomiast albo pracować w zimie, no, ale masz takiego ciepłego chłopaka jak ja. Tak. Macie batony, tak jak lubicie. I też jest baton. Ja tak chyba, bo kilka takich grubasów natargałem. Nie wiem, czy wszystkie mi zejdą. Jemy, ale zaraz będzie skrobanie, co? Tak, patrz jeszcze kurę masz tam na dole. Aha. Po prawej. Jeszcze koleżanka się zawieruszyła. Ty, co frajna tu idzie? Wiesz co, mała? Ja jeszcze skoczę po marchew w tym na górze, co nie dam. Dobrze. Dobrze. Ale pogoda.
rąk nie czuję. Wiecie co, mimo wszystko... Jak nie czujesz, to powąchaj moje. Dobrze. Ma rękawiczki, ale czasami musi zdjąć, żeby chociaż nawet haczyki czy coś podważyć. Jest przenikliwy ziąb. Mamy rękawiczki takie zimowe i to jeszcze nawet Emilka nam takie pomarańczowe sprawiła, ale to nie o to chodzi. Czasami trzeba mieć, tak jak mówię, czucie w rękach. O, no i co? I teraz rozgrzewka. 5500 warstw. Bo to trzeba się ubrać, widzicie, co ty gacie ściągasz? Nie no, tu mam spodnie, mam getry. Masz kalesony! A ja już myślałem, że się po prostu roznegliżowujesz, jakiś nowy styl przyziemny tutaj nadchodzi. Tak. Jak się kiedyś ładnie w kozaczkach i w sukienkach chodziło tam teraz, o, widzicie, tak się prezentuje kobieta na wsi. Dwie różne skarpetki. Nie, właśnie to są specjalne skarpetki. Czasem, co? Przesadzam. No. Dobra. Ojejciu, dawaj, rób kawę. Dobrze. Grzejemy się przy kawie. Tak jak zresztą mówiłam, wspominałam o tym, ale raczej chciałam w tym momencie nawiązać do samej zimy, do samego początku, jak zaczęłam, że zima na wsi nie jest łatwa. Zima na wsi to też coś więcej niż tylko pora roku. To próba charakteru, czas refleksji i współpracy z siłami natury. To walka jednocześnie i lekcja pokory wobec świata, nad którym nie mamy pełnej kontroli. Dla wielu z nas zima kojarzy się z taką nostalgią, z refleksją, ze spokojem i może z takim leniwym czasem. Natomiast rzeczywistość, no przynajmniej u nas, wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ jest ona również wymagająca, nawet nie wiem, czy nie powiedziałabym, że jest bardziej wymagającym okresem w roku dla nas, dla gospodarzy, w szczególności dla tych, którzy posiadają zwierzęta. Mamy tych zwierząt u nas troszeczkę i są one naszą odpowiedzialnością i paradoksalnie naszym powodem do wstania z łóżka w każdy mroźny poranek. Ja jestem bardziej rannym ptaszkiem niż Marcin, natomiast spuszcza mi trochę rolety, więc nie ukrywam, teraz w takim zimowym okresie no pozwalam sobie na trochę dłuższy relaks. Natomiast gdy idziemy rano do zwierząt i przynosimy im wodę, która jeszcze przed chwilą była zamarznięta, i patrzymy im w oczy i widzimy tą wdzięczność u nich za to, że po prostu jesteśmy dla nich w każdej chwili, w ten mroźny poranek, w tą śnieżycę, w ten deszcz, który, no wiecie, nie jest żadną przyjemnością do pracy. Natomiast przybywanie z nimi, tą krótką chwilę, daje nam naprawdę niesamowitą radość w sumie z życia, z obcowania z naturą. Wszystko na wsi przypomina, że natura rządzi się swoimi prawami. Nie ma negocjacji z mrozem, zamarzniętą ziemią, burzą śnieżną. Musimy to zaakceptować. O, myślę, że to jest dobre słowo. Zaakceptować. To właśnie ta akceptacja jest kluczowa. Nie walczymy z zimą, lecz uczymy się w niej żyć. W mieście zima zamyka ludzi w mieszkaniach. Odcina od świata. Na wsi zmusza do wychodzenia, do stawiania jej czoła. Każdy krok w głębokim śniegu, każde pchnięcie łopatą, czy chrzęst łamanej skorupy lodowej na poidłach dla zwierząt przypomina, że jesteśmy częścią większej całości. Dobrze, to może było tak troszeczkę melancholijnie, bo próbuję się ogrzać tutaj przy kawie. Jeszcze
przy okazji, jak jesteśmy w takiej melancholii i w takim okresie zimowym, to również chcieliśmy jak z tego miejsca, chcieliśmy z Marcinem podziękować Piotrowi za książkę. Taka następna nasza lektura zimowa, bo oczywiście poza obowiązkami przy zwierzętach też znajdziemy czas właśnie, żeby usiąść tutaj z tyłu na fotelikach i właśnie delektować się można papierem, czy nie papierem, tylko myślami przelanymi na papier. Bardzo Ci, Piotrze, dziękujemy, jak również też Was zachęcamy do czytania. Jeszcze raz, czytamy z tego względu, że papier niedługo w ogóle może zniknąć z naszych półek, będzie to tylko w formie elektronicznej. Już nie mówię, że telewizja nam wszystko zastąpi i my przez to nie ćwiczymy naszego umysłu i no to się odbija takim piętnem w przyszłości na tym, kim się staniemy. Dobra, a ja teraz może przejdę do Marcina i zobaczymy, co on tam robi, bo wiem, że chciał się pochwalić parapetami, które robił. No, to idziemy, zobaczymy. I bidetką. I bidetką. I jeszcze mówi bidetką. Ale to już za chwilę będzie się Wam chwalił. Dzisiaj wieje, zresztą dzisiaj wieje. U nas w okresie zimowym cały czas wieje, więc jest sposobność... Albo w okresie letnim, jak mamy wzdęcia. Tak, więc jest sposobność, żeby nadgonić pewne rzeczy w domku, które po prostu, wiecie, w ciągu lata nie podejmowaliśmy się, nie ruszaliśmy ich, chociaż wiemy, że czasami takie przyciąganie to nie jest dobre, no ale cóż. Tutaj mamy parapet. Ostatni parapet do zrobienia. Już 2 pozostałe, Marcin, jeden w kuchni i tutaj w sypialni za tą stertą jest już zrobiony i ten jest ostatni. Tak, później Wam pokażemy te małe, całkiem to sexy wyszło. Tak, całkiem. 2,5 cm, dobra, to ja wiem co to może. To trzeba tak podnieść, prawda? Tak, ja to wezmę na 2,5 cm deseczki. Tu i tu. No. No i wiesz, i to się położy na to, znaczy my to deseczki przykręcę, ale to już przykleimy parapet do tych deseczek, bo nie chcę, wiadomo, nie chcę wiercić. No i z tej strony gipsu troszeczkę damy od dołu, żeby nie było widoczne. Dobrze. Aha. Co takiego? Coś tu wieje. Wieje coś tam? No to niedobrze chyba, Klaudia, normalnie wieje. Z drugiej strony, ja już wiem co to wieje. Okno. Bo tu jest ten styropian, ten XPS. Aha. I on jest na takich tych i wiesz, i tutaj, bo to jest wszystko idealnie. No a wiesz, on jest pod parapetem się kończy, przecież to jest okno, wiesz o co chodzi, jest to zaraz blisko. Nie powinno tego być. Ale powiem Ci, że mi to nie przeszkadza, bo ja nie jestem fanem szczelnych domów, co nie? Ja uważam, że im więcej takich jest miejsc, gdzie te powietrze może sobie delikatnie hulać, tym lepiej. Wymienia Wam naturalnie powietrze. Że najgorsze co może być, to jak się pojawi wilgoć z powodu naszego życia. Tak. A niestety, szczelne domy, które teraz są promowane, no... Niezbyt dobrze no wpływają tak, na nasze zdrowie. może ekonomicznie nam się wydaje, że to jest lepsze, ale zdrowie na tym cierpi. Tak, a propos wiatru, już Wam pokazuję do góry, jak nasze brzozy się uginają. Ale to jest jeszcze nic. One to poziomo potrafią. Tak, one czasami to naprawdę poziomo. Zresztą my już słyszymy tutaj... O, widać jak tańczą. Słychać też chyba. Słychać chyba to są też. potrójne szyby i to popatrzcie jak słychać. Ale także... nie, no mamy uchylone otwarte. okno. No dobrze. No dobra. To czyli co? Do dzieła. Czyli co? Nasza tutaj biblioteka musiała wylądować na łóżku. Część z niej. Tak, część, to bym powiedziała promil. To promil? To nawet nie, my w domu tutaj nie mamy nawet jednej półki tego co mieliśmy w wannie. A Klaudia, pokazywałaś? Było takie zdjęcia? Bo tam ten film będziesz montowała. No ten film będę montować, to może tam. No robimy, wiecie, dosyć ciekawy film. Klaudia robi. Ale poczekajcie, nam bo się nie wydaje wiemy, czy to co teraz nagrywamy wypuścimy przed nim, czy po. Nie, no może po, co nie? Zobaczymy. Ale taki jakby troszeczkę cofnięcie w czasie, troszkę z Anglii Wam pokażemy jak żyliśmy, jakieś nam nasze wycieczki, ale też jakby przemyślenia, że chcieliśmy trafić na tą wieś, już wtedy miały miejsce. Tak. Może kogoś to interesuje.
No ale tak, wiecie, zawsze coś innego, zawsze myślę, inne miejsce. że osoby, które się nad tym zastanawiają, mogą, na pewno możemy zainteresować albo zainspirować ich. Albo osoby, które po prostu są zainteresowane. Dokładnie. Dobra. Dobra. Ja idę po piłę i po te. Aha, i to jeszcze. Henry angielski. Wydawałaby się taka prosta robota, a jednak no do poprawy. No jesteśmy no zdziwieni razem. Zniesmaczony raczej, bo nie mam pojęcia skąd ten bąbel tu się tego zrobił, skoro deska jest prosta, no nie wiem. Wytnę po prostu, jakbym miał cyrkiel, to bym to zrobił perfekcyjnie, ale nie mam cyrkla. Więc po prostu z milimetr 2 zejdę na tej długości i wsunę to głębiej i będzie już dobrze. Resztę to silikon jak będzie wykończony. Niestety już posmarowałem. No. To wszystko upierdyli. Dobrze, tak wygląda, można powiedzieć, efekt prawie skończony, efekt końcowy. Wymaga tylko teraz, żeby ten, bo olejem pociągnęłam troszeczkę parapet, bo nie dawaliśmy żadnego lakieru. My lubimy takie naturalne rzeczy, żeby to wszystko oddychało. No niestety poza naturalnymi rzeczami będzie musiał iść właśnie silikon tutaj w te delikatne szparki, gdzie pozostały. Chociaż Marcin, tak jak widzieliście, on ścinał tutaj ten cały środek, gdzieś tak dotąd i właśnie te końcówki zostały. No jakoś tak dziwnie, no tak wyszło. No dobrze, będę miała super półeczkę na książki. Nie czujemy się do końca winni tej sytuacji, że to krzywe, No nie. bo No tak wyszło. Nie, powiem wam, że nie wiem co powiedzieć. No okno, żeby było krzywe, to mi się nie wydaje. Nie wiem, ale goni kogut. No widziałam. Proszę bardzo, ładne parapeciki Marcinek porobił. To są porobione parapeciki z blatu, który mieliśmy przy, jak to się nazywa, Klaudia, komutka? Konsoli, wiecie, tej co przed pokoju z witrażem stoi. No i myśmy wymienili, przyjechali panowie, wymienili nam blat na większy, bo nam tamten nie odpowiadał. Nie, po prostu konstrukcji, mówiłem chyba o tym, konstrukcji nie wzięliśmy pod uwagę, tu jeszcze muszę trochę fugi, niestety źle to wymierzyłem. No i tutaj oczywiście pójdzie silikon dookoła i piękny parapecik. Teraz pokażę wam pozostałe. Już o tej konsoli myślałem, to jest już większy blat. Także to cały ten blat, myśmy wyciągnęli tyczkę mniejszą, ja pociąłem na części i zrobiłem właśnie podstopnicę, którą zaraz pokażę, co podstopnica i właśnie górę. No i widzicie, podstopnica, no i góra. Bardzo ładnie wygląda i oczywiście taki był dodatkowo domówiony, to nie to, że oni mi gonili kawał drogi z jednym blacikiem, żeby wymienić. Myśmy jeszcze domówili właśnie parapet, który jest przy tym dużym oknie, taki długi, no i on go też został zamontowany. O tym Klaudia już chyba wspominała. Jeszcze mam coś ciekawego do pokazać. Kto by chciał przy kiblu być? Ja nie. Ale popatrzcie, co sobie zrobiliśmy. Wreszcie Marcin zamontował, czyli ja, właściwie mówię o sobie w trzeciej osobie, bidetkę. No, mieszkanie za małe, żeby mieć normalny, w sensie taka bidetka, oczywiście ciepła, zimna woda, bardzo fajna rzecz. Ona ma tutaj dodatkowy spust, ja nie wiem, chyba, o, dobra, woda trochę psiknęła, ale nie dużo. Ma dodatkowy spust, czyli nawet jak tutaj uruchomicie wodę, tu nie leci, trzeba nacisnąć. I leci, co nie? Ale zawsze ja spuszczam właśnie po to, żeby w razie jakby tam, nie wiem, miał ten wąż strzelić w różne rzeczy, no to wtedy już woda by poszła na podłogę, to by było nieszczęście. Także mamy następną małą rzecz, która cieszy. Tak jest. Nawet piłeczka no, ale się wszystkie, podała. Tak. Nie widzisz, mam za mało rąk do czesania. O, już ją zepchnęła, no. No dobrze, Marta, teraz twoja kolej, przywódczyni moja. Ale ty jesteś zmierzwiona? Gdzieś ty. Chyba Filip jeszcze ci ostatnio wytarmosił, tak? Na sam koniec, na pożegnanie. Z kimś już ostatnio rozmawiali, że kozy to jak psy. Śmiecha mieliśmy. A, wiem już z kim. Ja też wiem, no.
No. Ale Mówi co- też lubi te zwierzęta, niesamowite mówi żadne zwierzę do was oprócz psa. I się tak nie przytuli jak koza. A w szczególności ta. Słuchajcie, dzisiaj wypuściłam je na... Znaczy razem z nimi poszłam na pastwisko obok tutaj. Wszystkie zostały, tylko kuleczka oczywiście za mną musiała przylecieć, bo chciałam, żeby też powychodziła. Ty też nie możesz, prawda, cały czas tutaj być zamknięta. Też musisz wychodzić. No i oczywiście nie jesteś nigdy sama, tylko masz do towarzystwa swoją piłeczkę. Martuś, słuchaj, tamten bok już był. Teraz drugą stronę trzeba rozczochrać, bo tutaj się tak czochrałaś z Filipem, że masz takie kołtuny, że Dobrze się musiało dziać tutaj w musiało nocy. się dziać, no. Wy to dziewczyny to w ogóle się nie szanujecie. Nie. Co impreza to wiadomo. Dobrze, To ciąża. tak, dobrze było, żeby już lato nastało, to byście się trochę w deszczu wyprały, byłoby cieplej, bo już macie to... A to takie- dopiero zima się zaczęła. No to dopiero zima. Wiesz, one nie są brudne, ale takie Nie, tak już trochę są szarawe też, no, takie, co są, nie? są. Mogłoby się im to futro tak trochę Wyczyścić. wyczyścić. O, przyszła Doli. Cześć Dalilanka. No już. Ale to już długie te włosy. Ale tamto kozatka masz takie frędzle, że ja ci chyba nożyczkami będę musiała tam pojechać. No ja widziałem. tam Widziałeś? się Skołtuniło. No coś im się tam pokołtuniło. Piękne. Coś piękne. Ale piękne ta ma futro. Jakie To piękne ona ma futro. Jakie piękne. mięciutkie one są w ogóle. Piękne, co? No, takie No, grube i naprawdę. miękkie. Ale zauważ, że nie, jeszcze w tym okresie on nie ma takiego grubego, Tak, tej powłoki. powłoki. Która później spada, co nie? To cały czas rośnie. Tak, ale niesamowite. Ale powiem wam, że jakoś- wyjątkowo miłe w dotyku. Ale- To koc by mógł być Ale taki. każdego roku troszeczkę inaczej to Inaczej. wygląda. Nie wiem, czy To na też w zależności od temperatury jaka jest, bo wiadomo, zwierzęta to też czują i to Możliwe, jak potrzebuje, że wie, wiedzą że jaka będzie- będzie zima. tak, zima, to potrzebuje trochę więcej tego. No. W tym roku się dobrze owłosiły, więc Tak, zobaczymy, tak, czy jeszcze tak, nie przywali mrozem. Nasze kozy tak samo w tym roku, przez to, że mieliśmy Filipa, wcześniej mieliśmy też gościa, kozy były na zewnątrz spały, znaczy na zewnątrz, w tej wiacie takiej ze słomy. Zewnętrzne i nie Zewnętrzne. wchodziły tu, wyobrażacie I nie- sobie? tak. Otwarte było i Tak, polały tam. byliśmy zdziwieni, że w sumie wolą tam siedzieć. Ja niż nie tutaj. byłem, bo ja wiedziałem, kto by przy capie No zasnął. dobrze, Ten poczekaj. smród by cię onieśmielił. Teraz moja ulubienica. Tu, Powiem moja wam, że ulubienica. tak naprawdę ten capek nie jest tragiczny. Oczywiście, że było go Matku. czuć gdzieś z 5 metrów, Ale grzeczny. ale był grzeczny i naprawdę nie był aż tak śmierdzący, żeby to był problem. O, w ten sposób. Nie musimy wietrzyć, przemalowywać wszystkiego, wyprowadzać się do sąsiada na 2 miesiące. Nie, bo ja myślę, że wiesz co, już ten okres jakiś się skończył, Wiosenny, wiesz, ten najbardziej. taki jesienny, wiesz, ten takiego ich zapachu. Ale też no i wiosenny No, później jak wiosenny mają. też. No to się, ustawiasz, tak? Czy idziesz do kamery? Ona się ustawia tam, gdzie najbardziej swędzi. Aha, Może do kamery, co? do kamery to jest wspaniale. Dzień. O Jezu, ty też jesteś cała tu skołtuniona. Co ty tutaj masz? Boże, dziecko, Co tam się koło tego tylko wam ostatnio działo? Coś ty tutaj I patrz jaka ta zazdrośnica. No daj mi przecież wyczesać ją. Ale widzisz? Patrz, pogon ją wali. No zostaw ją! Ty nie mogę tego rozczochrać, ona musi się wykąpać. Ale ładne. Widać, że je tego. O, wszystkie kozy są. I wszystkie kozie przyszły. Także my już powoli projekty wykańczamy. Zostały tylko do przekręcenia 5 desek, już są zrobione. Później musimy elektryzator jeszcze właśnie wymienić na silniejszy, ale to jest duża robota. No jeszcze Tak, kilka duża takich robota, pierdół bo tam mamy. jest ten Takich, rów do zrobienia ten- i dlatego. no. Wiecie, to nie jest tylko wsadzenie elektryzatora, podpięcie kabelków i koniec. Tak, no tak. u nas trochę to... I jest szczególnie, że ten jest już takiej mocy ekstremalnej, więc tutaj trzeba go bardzo, bardzo dobrze uziemić. Ale zrobimy to tak, jakoś czekamy na jakąś pogodę i zrobimy to w miarę, żeby taki jeszcze był poradnik, jak właśnie te pastuchy łączyć, żeby one działały dobrze. Tak, Bo wiemy, tak. że no właśnie z tym uziemieniem niektórzy mają problem, że nie zdają sobie sprawy, jakie to jest ważne. Dobra. No i do różnych zwierząt różnie. Dobra, lecimy. To lecimy. Ja muszę, nie wiem, coś lepszego na rozczesanie tych zatków. O, Może patrz, ten, przyleciała. No zazdrośnica Jak ty chcesz coś jedna. lepszego, to może zapalniczka. Będzie z płonącą dupą ganiać. Słyszałaś? Dobra, ale nie ma nic do jedzenia, piłeczko. Wychodź z dyb.
Jej. Co masz w oczach? Patrz jakie oczy one mają śmieszne. Śmieszne. Kwadratowe. Co? No. Powiem wam, że na początku jakbyśmy patrzyli, to w oczach szaleństwo. Tak. No to są oczy, które są szalone. Ale później stwierdziliśmy, że są fajne. Dobra, lecimy. Koniec. Dobra. Pa. Co masz? Kurde, jaka droga, powiem, ale poważnie teraz Klaudia mi zaskoczyło, nie było w tym, wiecie, wejścia Klaudia, to teraz mnie nakręcaj. Byłem do paczkomatu, jakąś bluzę sobie używaną kupiłem, fajną, taką firmę, jedną No lubię, to zobaczyłem. No i kupiliśmy batony dla kurek, żeby je troszkę wzmocnić. Już niejednokrotnie o tym wspominaliśmy. No i właśnie dzisiaj specjalnie po to pojechałem. Nie był to dobry pomysł. Ulice Klaudia śliskie jak diabli, nikogo prawie nie ma. Wiesz, auto jak ciężkie, z góry jak szło, to ja na 10 km jechałem. No nie jest fajna pogoda i naprawdę nie jest fajna pogoda. Szczególnie na wioskach jest kiepsko, jeśli chodzi o odświeżanie. Nie mówię, że są bałwany, bo nie, tylko że ślisko, co nie? Poczekaj, idziesz do kurek? No. No to idziemy razem. Sekunda, Ty nie ubieram się. wytrzymasz, dziewczyna. Ubiorę się na swoje kalesony, ubiorę drugą warstwę i już. No dobra, dobra. Chwila, moment. Jak po Saharze, co? Strasznie. Tylko pamiętasz, jak na Fuerteventurze byliśmy, to tak było, tylko że piaskiem. Tak. Kureczko, chodź. Też kurki. O ja cię, wy wszystko zjadłyście. Ojejciu. Cześć One wszystko kureczki. zjadły. Ojejciu, patrzcie Cały ile ten, tego jest. cały O, jadł. chodź kureczko, chodź, bo ona tam widzę się kręci, zaraz wejdzie tutaj. No wiesz, zimno im, patrz, nawet kaczuszka tutaj jest. Widzicie? Na pogodę. Troszeczkę jest czerwono, no ale to jest takie oświetlenie właśnie uspokajające je. Zresztą Marcin już niejednokrotnie o tym wspominał. One jak są razem, Tak. to lepiej, żeby były schody. O, patrz, ale się rzuciły do mięska. A jak? No, Na mięsko jedźcie zawsze się kureczki, rzuca. jedźcie. Kurde, nie pchać mi się pod nogi. No, ale powiem Ci, że w ogóle jestem zdziwiona, że one wszystkie są tutaj, wiesz? Nie widzę ani jednej kury na zewnątrz. O, jeszcze jakaś spóźnialska doszła. Usłyszy ich, wiesz, gdaczenie na jedzenie. Aha. Woda nie zamarzła? Nie, nie, Tym? tu nie. Ja mam tutaj poza tym podgrzewacz. Aha. Widzicie taki. No właśnie, to mówiłem. no właśnie. I to są roki zimy. Tutaj akurat z kurkami w środku nie ma problemu, bo mamy tę płytę grzewczą do wody, ale na zewnątrz no niestety trzeba jakoś królikom pomagać. To jeden. I jeszcze chcę 3/4 tego drugiego batona. Gdzie go dałem? Nie wiem. Ale co? Czerwono tutaj. Kurde. No, naprawdę. Szczerze nie podobają mi się te żarówki. Wiecie, one ładnie świecą i ale jakieś takie agresywne jest to światło. Takie Tamte było burdelowe takie- i to tak jeszcze powiedziałbym takiego taniego burdelu. Znaczy ja nie Tak. wiem co jest tani, drogi burdel, żeby nie było. No właśnie, Ale- Marcin. Ale tak mi się to kojarzy. Ale powiem Ci, że tamte były ładniejsze tamte. Ładniejsze. I te żarówki, wyobraźcie sobie, były dużo droższe Dużo chyba. droższe. Tylko, że te są prawdziwe LED czerwone, a tamte były, tylko miały tą, jak to się nazywa, tą skorupkę pokolorowaną. Tak. Chodźcie tutaj. Dobra. Wszystko? Co ty, jeszcze trochę, bo ja tamtym chcę dać pisklakom, Dobra. ale tylko tak, wiesz, nie Okej. za dużo. Dobra, ty Dobra, to lecimy.
Ale to musi teraz ważyć, co? Z tym śniegiem. No i właśnie to mnie zaczyna martwić, żeby nie urwało się. No. Chyba będzie trzeba po prostu miotłę i wziąć i to... Cześć maluchy. A tutaj, Chodźcie może tutaj. z tej strony. Chodźcie, Panciu ma coś dobrego dla was. Takie pyszności wam... Pojechał specjalnie do sklepu No, dla was. naraziłem się na niebezpieczeństwo. No. O, uciekł jeden, był tutaj. No chodźcie, chodźcie. Ale one bialutkie, ładniutkie. Jest ich tutaj, co? Sporo. Tak. Te kordy są ładnymi kurami, też mi Tak, się podobają. tak, tak. No, nie pióropusze. No wiem, grzybienie. Grzebienie mają takie kolorowe, duże. A ta tutaj jakaś taka samotna stoi, jakaś taka chyba niemrawa. A nie wiem. No nie wiem, zobaczymy. No zobaczymy. Dobra, Czysto jest. macie mięsko, Mięsko zamykamy dodały, wam. Jedzenia mają. Mają, dobra, zamykamy im. To była szybka rewizyta u maluchów. Widzicie jakie są warunki. No. Dobra, pomijamy to. Klaudia! To się bidetka nazywa? No bo drę mordę cały czas, a ty nic. No to teraz już wiesz. Już? Tak.